Kilkudziesięciu przedsiębiorców działających w branży spawalniczej w Stalowej Woli zrzeszyło się, tworząc Stowarzyszenie Klastal. Chcą wspólnie działać, by mieć lepszy dostęp do unijnych dotacji, a przez to do najnowocześniejszych technologii. Dzięki temu będą mogli skutecznie konkurować w branży spawalniczej nie tylko na rynku krajowym, ale i światowym. W programie odwiedzimy dwie firmy działające w stowarzyszeniu – Mista i Intermech. Stowarzyszenia Przedsiębiorców, zwane klastrami, to regionalne skupiska firm o podobnym charakterze branżowym. Tworzą je producenci, dostawcy, odbiorcy oraz instytucje takie jak politechniki, uniwersytety, stowarzyszenia handlowe czy instytucje finansowe. W oparciu o doświadczenia gospodarki światowej klastry są uznawane za jedną z ważniejszych organizacji o charakterze proinnowacyjnym, bo stwarzają tak ważne dziś możliwości bardziej skutecznego dostępu do innowacji i nowych technologii. W tym celu powstał także podkarpacki klaster spawalniczy Klastal w Stalowej Woli. Został założony 5 lat temu przez grupę przedsiębiorców stosujących technologie spawalnicze, lecz nie realizował zamierzonych działań, bo brakowało pieniędzy. Teraz dzięki unijnemu projektowi Klastal zaczyna działać pełną parą. Te działania wspiera prezydent Stalowej Woli, bo widzi w tym realne możliwości rozwoju miasta. Chciałbym, żeby Stalowa Wola była miastem, które skutecznie ściga się z tymi, którzy z różnych względów mają większe szanse na szybki rozwój, bo leżą przy autostradzie albo leżą w takiej części kraju, która budzi większe zainteresowanie inwestorów. My tych przewag nie mamy i mamy tego świadomość. No, w związku z tym trzeba, jak się nie jest wysokim, to jak się chce coś wysokiego sięgnąć, co jest wysoko, to trzeba wyżej skakać. W dzisiejszych czasach nie będzie nowoczesnego przemysłu, jeżeli nie będzie miał oparcia w bazie badawczej wyższych uczelni. Mam nadzieję, że wyższe uczelnie staną na wysokości zadania i będą ośrodkami powstawania nowoczesnych technologii, które będą miały zastosowanie w firmach, które będą funkcjonowały czy funkcjonują w Stalowej Woli. Powstanie w Stalowej Woli Stowarzyszenia Spawalniczego ma ścisły związek z przemysłowymi tradycjami miasta i regionu, z zakładami tworzonymi w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, a głównie z hutą Stalowa Wola, która w wyniku przekształceń gospodarki rozpadła się na wiele podmiotów gospodarczych. Najbardziej aktywni przedsiębiorcy powołali najpierw Regionalną Izbę Gospodarczą Stalowej Woli, a ta zainicjowała powstanie klastra i przejęła rolę jego koordynatora. My patrzymy na to sprawę, że stworzyć warunki nie tylko dla rozwoju, wsparcia przedsiębiorczości dla tych małych i średnich firm, ale też chcemy wywołać pewne takie działania, żeby powstawały tutaj firmy akademickie, które by ci studenci, którzy kończą uczelnię, mając jakieś własne koncepcje, mogli tutaj w miarę przy naszym poparciu za niewielkie pieniądze próbować wdrażać swoje koncepcje, czy to swoich pomysłów, czy też jakichś wspólnych wyrobów, które sobie projektują. Do tego brakowało nam klastra i połączeń sieciowych. I muszę powiedzieć, że te powiązania to nie są tak łatwe, bo każdy przedsiębiorstwo ma swój jakiś tam problem i w zasadzie nie ujawnia swoich tych tematów na zewnątrz. Doprowadzanie do tego, żeby się podzielić swoimi doświadczeniami i pewnymi osiągnięciami, czy to w organizacji zarządzania, czy to w informatyzowaniu zakładu, czy też w nowych technologiach, to nie jest łatwe, bo się przekonaliśmy tak, po pierwsze, firmy państwowe jakby założyły tutaj pewną poufność dla siebie i nie dopuszczają do tej wiedzy. Firmy z kapitałem zagranicznym, które zresztą w Stalowej Woli są, również ograniczają dostęp do tej wiedzy, traktują to jako ich własne osiągnięcie. I doszliśmy do wniosku, że tylko firmy te prywatne, średnie i małe są w stanie między sobą wymieniać te poglądy i szukać wspólnych zadań. Klaster spawalniczy powstał więc w odpowiedzi na zapotrzebowanie przedsiębiorców z województwa podkarpackiego i zgodnie z planami będzie się rozrastał. Na razie należy do niego 9 firm wykorzystujących w produkcji różne techniki spawalnicze, Politechnika Rzeszowska oraz Stalowo-Wolski Inkubator Technologiczny. Klaster spawalniczy jest pierwszym tego typu podmiotem założonym w Stalowej Woli. Będzie korzystał z dobrych praktyk wypracowanych przez duże światowe klastry jak Dolina Krzemowa, ale także z sukcesów podkarpackich powiązań, które zyskały już popularność także na scenie międzynarodowej, na przykład Dolina Lotnicza. Motorem, który przyspieszy rozwój działalności tego stowarzyszenia, jest dotacja unijna.
Ten projekt, który terazśmy złożyli, to on jest jakby pierwszym wstępnym projektem, który ma nas doprowadzić do takiego bardziej dynamicznego wdrażania nowoczesnych technologii. My realizujemy bardzo wiele eksportu, tak zwanego eksportu kooperacyjnego. W mojej firmie w tym roku na przykład na początek, gdybym nie miał eksportu kooperacyjnego, musiałbym ją zamknąć. To jest 96% produkcji na eksport. Wymagają bardzo nowoczesnych technologii i uznań przez firmy certyfikujące, które mają pewne formy uznań stosowane i akceptowane na rynkach światowych. Dlatego też my wypracowujemy wspólnie tę koncepcję, żeby ci mali, którzy nie mają takich możliwości, brali udział, będąc w sieciowych powiązaniach kooperacyjnych. I tutaj te powiązania kooperacyjne wspólnie nas jakby integrują. Na realizację projektu uzyskano 2 miliony złotych z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Potrwa 3 lata i ma dać podstawę pod przyszłą współpracę firm z branży spawalniczej w zakresie nowoczesnych technologii, a także umożliwić członkom klastra konkurowanie na światowych rynkach. Po to Izba jest, żeby dawać nie tylko wsparcie finansowe w postaci prowadząc fundusz pożyczkowy czy fundusz poręczeniowy, ale również, żeby udzielać doradztwa ekonomicznego i Izba jeszcze teraz wprowadza jakby takie integracyjne korzystanie z oprogramowań inżynierskich, które są niezbędne dla każdej firmy, która chce się liczyć na rynkach światowych. I te oprogramowania są bardzo drogie. Jedno oprogramowanie na przykład z zakresu monitorowania technologii spawania, które kosztuje ponad 60 000 euro, taka firma mała, na niej tego nie stać jest. Dlatego też my stworzyliśmy warunki do tego, żeby oni mogli korzystać z zakupionej przez nas w ramach tego projektu naszego i tworzyć jakby pewną koncepcję. Są oprogramowania związane z optymalizacją zużycia materiałów, żeby jak najmniej kosztów było ponoszonych materiałowych. I to też jest bardzo interesujące oprogramowanie, które firmy nie wszystkie stać. Trzecie to są inżynierskie oprogramowania, które pozwalają w 3D pracować i projektować maszyny, urządzenia. Nie wszystkie firmy stać. Natomiast tutaj otrzymuje za darmo wsparcie. Mało tego, możliwość uczenia się. Nauczymy tego inżyniera, który jeszcze nie posiada tej wiedzy i doświadczenia, żeby on umiał z tego korzystać. Liczymy na to, że Politechnika, mając tutaj wydziały, będzie mogła też kształcić swoich tutaj studentów, absolwentów w oparciu o te nasze oprogramowania, ćwiczyć i przygotowywać technologie warsztatowe pozwalające w praktyce wykorzystać. Myśmy ostatnio odbyli spotkanie z Politechniką Rzeszowską, z kierownictwem Katedry Spawalnictwa, z profesorem Orłowiczem i omawialiśmy sprawę, w jaki sposób przystąpić do realizacji najważniejszego programu, to jest pracy badawczo-rozwojowej w części dotyczącej zabezpieczenia innowacyjną technologię spawania dla stali trudnospawalnych. Politechnika wystąpi tutaj jako jeden z naszych oferentów, który będzie chciał wspólnie z nami rozwiązać problem prac badawczo-rozwojowych stali trudnospawalnych, które używane są dla przemysłu wydobywczego, naftowego, szczególnie w obszarach wydobycia pól arktycznych. To są bardzo trudne gatunki. Jednostka naukowa opracuje technologię spawania stali trudnospawalnych. Będzie to na bazie stali hemowo-molibdenowych. Będzie to innowacyjność. To pozwoli nam jako przedsiębiorcom zrzeszonym w klastrze na poprawę konkurencyjności. Pozwoli na uzyskanie swego rodzaju powiedzmy uznań, certyfikatów, czy to Germanische Lloyd, czy powiedzmy Bureau Veritas, czy ABS-u, czy DNV. Także to jest taki wielki postęp, a będzie to robione również na bazie już wcześniej zakupionych programów inżynieryjnych, licencji. Będzie możliwość powiedzmy symulacji spawania, projektowania 3D. Przy wykorzystaniu tych programów. Przy wykorzystaniu tych programów, bo one robią olbrzymi krok do przodu, jeżeli chodzi o technologię dzisiaj dla przedsiębiorstw spawalniczych, a ich przecież jest na ścianie wschodniej jest ich kilkaset, to głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Jakie są możliwości zmiany harmonogramu, tak żeby można było przyspieszyć zakupy oprogramowań inżynierskich, które by były dostępne dla wszystkich klastrowniczych? Projekt zakłada rozwój, zaistnienie tego klastra poprzez właśnie zakup tych licencji, przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych i później wdrożenie to do państwa przedsiębiorstw, udoskonalenie produktów czy też powstanie nowego produktu.
Jest możliwość przesunięcia z trzeciego kwartału do drugiego, tylko musimy wcześniej już wiedzieć, żeby złożyć odpowiednie dokumenty do parku i to musi być na 30 dni wcześniej. Kto z Was już na tym pierwszym etapie przymierza się do korzystania z tych trzech oprogramowań, trzech rodzajów, bo to jest inżynierskich w zakresie technologii spawania, te szwedzkie, to jest strasznie drogie projektowanie i ocena tej technologii. Ono będzie kosztować ponad 250 000 złotych, więc jest to bardzo drogie oprogramowanie. Którzy z Was byliby zainteresowani w pierwszej kolejności? Będziemy zainteresowani, ponieważ jest parę tematów, których my już realizujemy, natomiast no to jest wszystko w oparciu o wiedzę inżynierską, taką podstawową zrobione. Natomiast te programy pozwolą nam na zweryfikowanie, na ile powiedzmy my jesteśmy w sposób prawidłowy, mamy tę technologię, na ile mamy odchylenia, jakieś proces będzie wymagał korekcji. Zgodnie z założeniami unijnego programu Klastal nie tylko powinien wdrażać nowe innowacyjne produkty, ale też poprzez szeroką kampanię promocyjną i informacyjną powinien przyciągać do wspólnego działania przedsiębiorców z innych województw. Musi także stworzyć i wykreować silną markę produktów spawalniczych z Polski Wschodniej. Klaster ma zacieśnić także współpracę pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami oraz promować Polskę Wschodnią na arenie krajowej i międzynarodowej jako region dysponujący zaawansowanym technologicznie nowoczesnym spawalnictwem. Firmy skupione w klastrach nierzadko ze sobą konkurują. Wspólne działania i przedsięwzięcia pozwalają im jednak uzyskać korzyści, m.in. z wymiany informacji, wzmacniać pozycję branży jako całości i poszczególnych firm z osobna, pozyskiwać nowe technologie. Ta specyficzna wspólnota interesów sprawiła, że do stowarzyszenia przystąpiła firma Intermech. My jesteśmy generalnie firmą kooperacyjną. Głównymi naszymi wyrobami są zespoły hydrauliki siłowej. Z tym główne wyroby to urządzenia sterowe, części zespoły hydrauliki na eksport na kraj. Sporym fragmentem produkcji u nas są procesy spawalnicze. Łączymy różne materiały, w związku